Dzień dobry moi drodzy, bonjour. Siemanko Z tej strony Krzysiek. i Ola. Witamy Was 8 marca, w Dzień Kobiet 2025 roku z plaży Larvotto w Monako, gdzie w specjalnym odcinku po raz pierwszy chyba jesteśmy w tym składzie, w tym roku przed kamerą. Nasza Aleksandra, przedsiębiorczyni, kobieta, która żadnej pracy się nie boi. Kobieta biznesu. Opowie w ten specjalny dzień o tym, czym będzie się zajmowała w 2025 roku i oczywiście w kolejnych latach i w czym te działania będą mogły się Wam tutaj przysłużyć, nie tylko turystycznie, ale i biznesowo. Także oddajemy teraz głos Oli. Zapraszamy. Olu, Aleksandro, czemu spotykamy się akurat dzisiaj w Monako? A więc w tym roku, 2025, nastąpiła pewna zmiana, do której już jakiś czas temu się przygotowywałam. Mianowicie pozostaję dalej w nieruchomościach, nie martwcie się o to, ale zmieniłam agencję. I moja nowa agencja, agencja nieruchomości, znajduje się dokładnie za tym budynkiem, na granicy Monako i Roquebrune-Cap Martin. W ramach tej zmiany zmieniłam też troszkę sektor. Zajmuję się teraz nieruchomościami luksusowymi i głównie będę pracować właśnie ten sektor, czyli właśnie okolice Monako, Roquebrune, Beau Soleil i Cap d'Aille. No dobrze, zanim rozwiniemy ten wątek, to jeszcze tutaj wypadałoby pokazać, w jak pięknym miejscu jesteśmy. Jesteśmy oczywiście w porze lunchowej, jest 12, prawie 13 godzina, co jak wiemy dla południowców oznacza, jak ja to lubię trochę żartem mówić, pierwszą porę karmienia, porę lunchową. No i tutaj plaża Larvotto idealnie się nadaje do tego celu, ponieważ jest nieco oddalona przede wszystkim jest oddalona od zgiełku monakijskiego, zgiełku ulic. Jest nieco z boku, jeżeli chodzi o główne szlaki turystyczne, bo tutaj jednak turyści skupiają się głównie w okolicy kasyna i w okolicy wzgórza z pałacem księcia naszego Alberta II, znaczy nie naszego, ale naszego miłościwie tutaj panującego w Monako. Natomiast piękna jest miejscówka, to jest właściwie oficjalna główna plaża. To jest chyba jedyna plaża, nie? W Monako. Jedyna taka właściwie. No jest jeszcze parę właśnie małych plaż tam na Le Rocher, jak się podąża do wzgórza księcia, ale to są takie bardziej plaże, powiedzmy, nieoficjalne. Także okoliczności przyrody piękne. Nawet się ludzie tam jacyś kąpią. Temperatura coraz wyższa, wiosna. No nic, tylko myśleć o częstszym tutaj bywaniu, a może i na stałe. Tak? Jak to zrobić? Za chwilkę opowiemy. No dobrze, co z tym lazurowym wybrzeżem? Jak to zrobić, żeby bywać tutaj częściej? Jak to zrobić? No to pewnie już domyślacie się, jest prosta odpowiedź na to pytanie. Trzeba kupić nieruchomość. Trzeba się tutaj zainstalować na stałe, a ja w zasadzie zajmuję się właśnie tym, pomagam Wam dokonywać tych transakcji i teraz właśnie z okazji tej małej zmiany będę się specjalizować w okolicach Monako. I chciałabym Wam troszeczkę przybliżyć ten temat, powiedzieć, dlaczego właśnie opłaca się inwestować właśnie w te okolice. Krzysiek, może masz jakieś pytania, może coś chciałbyś? No ja właśnie miałem zapytać, dlaczego akurat przedstawiłaś się tutaj na wschodnie lazurowe wybrzeże, bo można tak powiedzieć, że jesteśmy na tym odcinku wschodnim, czyli właściwie od Villefranche-sur-Mer do granicy francusko-włoskiej, jeśli teraz będziemy poruszać. No, to jest ta strona lazurowego bliższa mojemu sercu i bardziej lubiana przeze mnie z powodów krajobrazowych, jest ładniej, no bo są góry blisko morza, wychodzące prosto z morza, właśnie Alpy nadmorskie. No jest spokojniej, ciszej. Pytanie, czy mam dobry obraz tej części właśnie lazurowego wybrzeża i czy ewentualnie chciałabyś coś jeszcze dodać? Tak, no właśnie to jest też trochę, nawet jak zacząłeś od tej miejscowości Villefranche-sur-Mer, to jest miejscowość, w której obecnie mieszkam. Więc udało mi się znaleźć fajne mieszkanko pod koniec grudnia zeszłego roku i przeprowadziłam się. Już nie jestem w Nicei. Mam oczywiście wciąż jakieś tam kontakty, więc w razie gdybyście absolutnie chcieli zakupić nieruchomość w Nicei, to oczywiście też mogę dalej w tym pomóc. Natomiast mój ośrodek, centrum życia będzie bardziej tutaj. Więc od stycznia jestem w Villefranche i właśnie wszystko, co tak naprawdę jest w stronę Włoch od Nicei, było mi tak samo, tak jak Tobie, Krzyśku, bliższe mojemu sercu. I nawet powiem szczerze, że jeszcze pracując w poprzedniej agencji w Nicei też dokonywałam już transakcji tutaj zarówno w Beau Soleil, jak i w Roquebrune. To były praktycznie jedna z moich pierwszych i też jedna z moich ostatnich transakcji, więc to takie trochę symboliczne dla mnie. Ale przyznam, że zawsze ten region mnie fascynował i
Jakoś tak udało się, nadarzyła się pewna okazja, tak, znalazłam tą agencję, zaaplikowałam i wszystko się fajnie potoczyło, także dzisiaj jestem tutaj i też będę troszeczkę bardziej skupiać się na tym sektorze luksusowym, tak, więc będą to nie tylko wille za x milionów, ale też fajne apartamenty, których tutaj nie brakuje. No dobrze, czyli wszystkich zainteresowanych zamieszkaniem w tej spokojniejszej, nieco bardziej wymagającej pod względem terenowym części Azorowego, po prostu tu są góry, tu tak? są po prostu góry wychodzące prosto z morza. Cały urok właśnie polega na tym, że mało jest płaskiego terenu, przeważnie jest pod górkę albo z górki. No, są na szczęście tego typu deptaki, jak właśnie plaża Larvotto i inne nadmorskie promenady, których na przykład w Menton też jest bardzo ładna płaska promenada, odcinek, gdzie można sobie odpocząć nieco od tych przewyższeń, natomiast cała ta wschodnia część Azorowego Wybrzeża jest bardzo kolorowa i jest właśnie spokojniejsza. Nawet w sezonie wysokim ludzi jest tutaj po prostu mniej, ponieważ ukształtowanie terenu też powoduje, że zarówno tych nieruchomości, jak i całej infrastruktury jest po prostu rzadsza zabudowa, można powiedzieć, tak? Bo teren jest trudniejszy i nie ma tak, że jest bardzo dużo tych wszystkich budynków, mieszkań, punktów usługowych, ale to też decyduje o tym, że jest tutaj właśnie spokojniej, ciszej. No i tak można Nawet się żartuje, że do Mentony to właśnie dla emerytów zawsze się bardziej wysyła. wyciszyć. No Menton to jest takie idealne miejsce na emeryturę, zawsze to podkreślam i będę podkreślał do momentu, aż sam nie dołączę na swoją jesień życia do tej właśnie wesolutkiej, wiecznie opalonej i uśmiechniętej grupy. No dobrze, krajobraz broni się sam, natomiast jakie są jeszcze powody do tego, aby zainwestować właśnie w tej części Azorowego Wybrzeża? No to słuchajcie, przede wszystkim właśnie powód i nasza tutaj wizyta w Monako, bliskość Monako i ten prestiż, jakby wiecie, wszyscy tak naprawdę chcą mieć troszeczkę tego, tak uszknąć sobie właśnie tego miejsca i właśnie te okolice mają tę zaletę, że przede wszystkim w Monako są te wszystkie wydarzenia, takie jak Grand Prix, czy też Monaco Yacht Show, więc będąc tutaj, przede wszystkim mając tutaj mieszkanie, możemy tak naprawdę uczestniczyć w tym, tak? Będąc blisko, możemy w każdym momencie tak naprawdę przyjść sobie tutaj, nawet na spacer, zobaczyć. Z Roquebrune, przepraszam, że wejdę słowo, z Roquebrune to na piechotę, tak? Tak, z Roquebrune na piechotę. Praktycznie granica jest bardzo niewyraźna między tymi miejscowościami, dokładnie, między tym państwem a miastem Roquebrune Cap Martin. Także jesteśmy częścią tak naprawdę wydarzeń o, że tak powiem, zasięgu globalnym, co jest tak naprawdę wyjątkowe. Mając mieszkanie tutaj tak naprawdę też, jeśli załóżmy nie mieszkamy na stałe, będziemy chcieli je wynajmować, to czy sezonowo, czy na dłuższy termin te ceny będą bardzo wysokie. Dlaczego tak jest? Bo przede wszystkim jakby populacja osób pracujących w Monako oczywiście są to osoby mieszkające w Nicei, ale często nauczone doświadczeniem po prostu chcą skrócić ten dystans z pracy do domu i będą szukały logicznie mieszkania w okolicach, więc te ceny na przykład na wynajem długoterminowy są dużo wyższe niż w Nicei. Też z tego względu, że tych mieszkań jest troszkę mniej, jednak tak jak Krzysiek właśnie wspomniał, zagęszczenie terenu jest mniejsze, więc jak już mamy właśnie jakiś budynek, to często po prostu będziemy właśnie tam mieli jakąś określoną ilość mieszkań, tak? Co też będzie wpływało tutaj na tą... Mała jest podaż i duży rosnący jest coraz bardziej popyt, bo faktycznie ten cały tłum, który w Monako jest obecny w godzinach 9-17 mniej więcej, to spory udział właśnie w tym tłumie mają osoby przyjeżdżające rano do pracy z Francji albo z Włoch i po południu wyjeżdżające, i one faktycznie mogą mieć tutaj potrzebę, żeby jednak ten dystans, czas dojazdu skrócić i wszystkie mieszkania okalające Monako ze wszystkich 3 stron cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Dokładnie. I to zainteresowanie pewnie będzie rosnące, bo Monako się cały czas rozwija, potrzebuje pracowników, a pracowników jednak często nie stać na mieszkanie w samym Monako, bo jednak wynajem w Monako jest 3-krotnie droższy, tak mniej więcej można powiedzieć. 30 000 za metr kwadratowy, 30 000 euro. Czy to jest kupno? Za metr kwadratowy w Monako, tak? Więc to w ogóle, jest jakby totalnie... Ale wynajem też, z tego co wiem, jest 3-krotnie droższy. Też jest bardzo, bardzo drogi. Dlatego właśnie, słuchajcie, te okolice, czyli mamy tutaj 3 miejscowości. Jest to Cap d'Aille przed wjazdem do Monako,
Beau Soleil, który się znajduje za Monaco, jest przyklejony do niego i Roquebrune Cap Martin, który jest za Monaco. Także mamy tutaj wybór tych 3 miejscowości. Jeśli chodzi o ceny, one się plasują mniej więcej tak, że Cap d'Aille jest powiedzmy najdroższe, bo ono jest też stosunkowo jest bliżej Nicei, ale jest też blisko Monaco. Nie wiem, z jakichś powodów jest najbardziej prestiżowe. Później jest Beau Soleil, które Beau Soleil jest ponad Monaco, tak? Beau Soleil jest ponad Monaco. Tam jest dosyć duża populacja, na przykład włoska, jest też jest sporo osób na przykład z Portugalii. Ona nie będzie miała dostępu bezpośrednio do morza. Będziemy mieli widok na morze, ale nie mamy plaży żadnej, no bo wiadomo, no przed tym mamy Monaco. I jest Roquebrune Cap Martin, które według mnie oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. I tam mamy wciąż stosunkowo niskie ceny właśnie jeśli chodzi o właśnie ten metr kwadratowy. A no w zasadzie mamy wszystkie te walory takie same, tak? Bo mamy bliskość Monaco, mamy plażę, no w zasadzie i też jesteśmy nawet bliżej granicy włoskiej i Mentone. No to tak jakby już zależy, co kto lubi, ale naprawdę mamy w czym wybierać i powiem szczerze, że ten walor właśnie będzie, no jest dużo bardziej interesujący niż Nicea, tak jak porównamy. No właśnie, tak nawet jak ktoś tutaj lubi dłuższe wycieczki piesze, to i z Roquebrune Cap Martin w ramach spaceru do Włoch można się przespacerować do Włoch przez granicę w Mentone. Także, tak, no. A w taki całodzienny spacerek to może obejmować i 3 państwa, bo może być Monaco, Mentona, Monaco, Francja i Włochy. Także naprawdę atrakcyjne. Super położenie nie tylko krajobrazowo-geograficznie, ale i logistycznie. Tak? Tak. Tak jest. No dobrze, to tyle od nas, prosto z monakijskiego Larvotto. Dziękuję Ci, Super spot. Olu, za to jakże przyjemne spotkanie. To ja No dziękuję. Jest mi bardzo miło, że mogę wreszcie zagościć ponownie na Twoim kanale. To już mieliśmy krótką przerwę. Mam nadzieję, że będziemy mogli ponagrywać jeszcze troszeczkę tych wideo. Więcej może będę mogła Wam pokazać nawet te fajne nieruchomości, które tutaj mamy w okolicy. No właśnie, przejdziemy od słów do czynów już niebawem, mam nadzieję również. Natomiast dziękuję Ci bardzo za przedstawienie naszym tutaj widzom swoich perspektyw na rok 2025 i między innymi oby te perspektywy Twoje stały się też udziałem ewentualnie niektórych przynajmniej oglądających. Za to trzymamy kciuki i mam nadzieję, że zobaczymy się już z Wami wkrótce na Lazurowym. Czy to w wymiarze właśnie turystycznym, czy bardziej inwestycyjnym, a najlepiej jednym i drugim. Także dziękuję Ci bardzo, Olu, za super dzień, super spotkanie. I super wyjście rowerowe w sumie. I super wyjście rowerowe. Postanowiliśmy połączyć jedno z drugim, wykorzystać sobie weekend, który też jest super czasem na rower, bo jest taki trochę spokojniejszy na drogach, co wyraźnie na przykład czuć z perspektywy rowerowego siodełka. No i tak nam tutaj upływa ten Dzień Kobiet 2025. Mam nadzieję, że spędziliście go również w bardzo owocny i twórczy sposób, tak jak my tutaj z Wami. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiamy. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.